Myślisz, że prawo jest takie samo dla wszystkich? Nie zawsze. Posłuchaj, jak zmieniają się kryteria dotyczące rejestracji pojazdów zabytkowych w poszczególnych województwach. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. W ostatnich latach nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów zabytkowych w Polsce, a raczej zmieniły się wytyczne konserwatorów zabytków. Zmiany kryteriów mają na celu objęcie ochroną dziedzictwa motoryzacyjnego, jak i ograniczenie wielu nadużyć, które mają miejsce przy rejestracji pojazdów w kategoriach zabytkowych. W związku z tym coraz więcej uwagi poświęca się roli konserwatorów zabytków, instytucji odpowiedzialnych za ocenę wartości zabytkowych czy historycznych pojazdów. Zmiany w zakresie wytycznych o włączenie pojazdu do ewidencji zabytków ruchomych techniki dotyczą stosowania ochrony dziedzictwa kulturowego oraz eliminacji procedur nadużyć. W wielu województwach wprowadzono nowe kryteria, które są obowiązkowe, aby pojazd został uznany jako pojazd zabytkowy. I tak, przykładowo, w województwie mazowieckim od maja 2023 roku zostały wprowadzone następujące kryteria. Wiek pojazdu to minimum 35 lat, przy czym model lub typ pojazdu nie jest produkowany co najmniej od 20 lat. Jego stan jest oryginalny, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego, hamulcowego i silnika. To powinno być minimum 75% zachowanych części oryginalnych, w tym głównie podzespoły. Pojazdy, które nie należą do produkcji masowej. I tutaj w szczególności nie są wpisywane, i to jest informacja od widzów, od Was, Mercedes 124, Ford T czy Volkswagen Garbus oraz pojazdy charakteryzujące się następującymi cechami. Stanowią świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia i jego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki. Dokumentuje poziom nauki i rozwoju cywilizacji. Rzadkość występowania zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, unikalność rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych, innowacyjnych dla okresu powstania pojazdu. Pojazd składa się z oryginalnie wykonanych części lub został odrestaurowany na bazie oryginalnych części i dokumentów. Pojazdy powiązane z ważnymi wydarzeniami historycznymi, osobistościami lub osiągnięciami sportowymi. Zmiany pojazdu wykonane są zgodnie z technologią okresu produkcji. I ostatni punkt to dokumentacja etapów rozwoju techniki motoryzacji. Na koniec 2024 roku w województwie mazowieckim było zarejestrowanych 13 818 pojazdów zabytkowych. W województwie lubelskim na koniec roku 2024 widniało 3504 pojazdów zarejestrowanych w bazie CEPiK na tzw. żółtych tablicach rejestracyjnych. U lubelskiego konserwatora zabytków mamy tymczasowe zasady włączenia pojazdów, które obowiązują od stycznia 2025 i tutaj uwaga, do grudnia 2025 z zastrzeżeniem terminu, cytuję, do czasu ustalenia ostatecznych zasad przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Co jasno nam wskazuje, iż trwają prace w ministerstwie nad ujednoliceniem kryteriów dla pojazdów zabytkowych dla każdego z województw. Wytyczne lubelskiego konserwatora zabytków to prawidłowa, opracowana dokumentacja prezentująca odpowiedni poziom merytoryczny, a w przypadkach budzących wątpliwości może być tak, że konserwator dokona oględzin tego pojazdu, na który został złożony wniosek. Mamy dwa kryteria wiekowe. Pierwsze to 43 lata dla pojazdów zabytkowych wyprodukowanych poza Polską. Przyjmuje się tutaj datę produkcji pojazdu na rok 1982, co ustalone jest na początek epoki elektroniki w rozwoju motoryzacji. Drugie to wiek pojazdu minimum 30 lat dla pojazdów wyprodukowanych w Polsce. Kryterium dotyczy zabytkowych samochodów
osobowych, dostawczych autobusów polskiej konstrukcji i produkcji, wyprodukowanych w oparciu o polską myśl techniczną w fabrykach takich jak fabryka samochodów osobowych, fabryka samochodów małolitrażowych, fabryka samochodów ciężarowych oraz polskich pojazdów jednośladowych, takich jak motocykle czy motorowery. I zapis, który mówi o miejscu przechowywania pojazdu zabytkowego, który ma być powiązany z miejscem pobytu użytkownika pojazdu na terenie województwa lubelskiego. I tutaj zapewne widzowie, jak i ja, mamy wątpliwości, bo według ustawy to pojazd ma być przechowywany w danym województwie. Nie ma znaczenia pobyt, miejsce zamieszkania właściciela czy użytkownika. Zdarzyło Wam się mieć odmowę wpisu od konserwatora zabytków z powodu innego miejsca zamieszkania niż przechowywany pojazd? Napiszcie w komentarzach. W województwie łódzkim od czerwca 2024 roku pojazd, aby mógł zostać włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków, musi spełniać następujące kryteria. Po pierwsze, musi stanowić świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia i jego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową oraz świadczy o kulturze materialnej, charakterystycznej dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentuje poziom nauki i rozwoju cywilizacji. Każdy pojazd objęty wnioskiem o wpis do wojewódzkiej ewidencji zabytków podlega indywidualnej ocenie dokonywanej przez łódzkiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przy czym ocena ta jest dokonywana z uwzględnieniem m.in. przedstawionych poniżej kryteriów. Wiek pojazdu, i tutaj uwaga, nie niższy niż 50 lat. Model i typ nie jest produkowany od co najmniej 20 lat. Stopień zachowania oryginalności to minimum 75% zachowanych oryginalnych części, w tym głównie podzespoły. Ilość wyprodukowanych egzemplarzy w modelu. Rzadkość ich występowania na rynku krajowym i zagranicznym. Zastosowanie unikalnych lub innowacyjnych dla okresu powstania pojazdu rozwiązań konstrukcyjnych lub technicznych. Dokumentowanie ważnych etapów rozwoju techniki motoryzacyjnej, związek z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub osiągnięciami sportowymi. Użytkowanie przez osoby powszechnie uznane za wyjątkowo ważne. Pojazd składa się z oryginalnych części lub został odrestaurowany na bazie oryginalnych elementów. Zmiany w pojeździe wykonane są zgodnie z technologią okresu jego produkcji. Pojazd posiada dane dotyczące projektantów, konstruktorów, wytwórców i właścicieli. Pojazd, który posiada dane dotyczące parametrów i cech technicznych obiektu, opisu konstrukcji i budowy, rodzaju napędu i sterowania, materiału i techniki wykonania. Liczba zarejestrowanych pojazdów w województwie łódzkim to 3105 na koniec roku 2024. Przy czym wiemy o dużej liczbie złożonych wniosków przed zmianą, jaka nastąpiła w maju. Termin oczekiwania na rozpatrzenie wniosku u łódzkiego konserwatora zabytków na dzień dzisiejszy to jest około 11 miesięcy. Czy ktoś z Was czekał krócej czy dłużej na taki wpis? Napiszcie nam to w komentarzach, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jak są te wnioski rozpatrywane i czy czasem konserwator łódzki nie bije rekordów na czas rozpatrywania danego wniosku. Takie zmiany wynikają z obowiązku stosowania zabezpieczeń systemu rejestracji oraz zapobiegania sytuacjom, w których właściciele wykorzystują luki prawne do unikania m.in. corocznych badań technicznych czy dostosowania pojazdów do obowiązujących przepisów w ruchu drogowym w naszym kraju. Decyzje te spotkały się z mieszanymi reakcjami w świecie motoryzacji. Z jednej strony jest poparcie dla kryteriów określonych przez konserwatorów zabytków, a z drugiej strony jest krytyka, która mówi o tym, że przepisy i wytyczne stały się zbyt restrykcyjne. W mediach społecznościowych, na forach, grupach dyskusyjnych pojawia się dużo głosów dotyczących nowych regulacji. Głosy właścicieli pojazdów zabytkowych oraz całego środowiska klasycznej motoryzacji mówią, że nowe wytyczne, przepisy wprowadzają zbyt wiele trudności w rejestracji pojazdów, które dla nich stanowią nie tylko element historii, a w większości przypadków hobby.
Z drugiej strony są głosy potwierdzające zaostrzenia kryteriów wymagań, że takie rozwiązania chronią przed nieuczciwymi praktykami i przyznają autentyczność oraz zastosowanie charakteru klasycznych pojazdów. Konserwatorzy zabytków są postrzegani jako strażnicy dziedzictwa kulturowego, nie tylko budynków czy dzieł sztuki. W naszym przypadku przede wszystkim motoryzacji. Ich rola opiera się na wartościach historycznych pojazdów, co według wielu ekspertów pozwala na monitorowanie danych i według nich chroni przed masową rejestracją aut o kwestionowanej wartości historycznej. Więc możemy sobie jasno powiedzieć, to niejednolitość przepisów w poszczególnych przypadkach, w poszczególnych województwach jest problemem, ale w niektórych jest błogosławieństwem. Jednakże niemalże jednogłośnie właściciele pojazdów zauważają, że różnice w kryteriach ustalonych przez poszczególnych konserwatorów zabytków powodują olbrzymi chaos i utrudniają życie kolekcjonerów. Dyskusje dotyczące zmian w przepisach nie ograniczają się do realizacji spraw formalnych, jakie należy wykonać, aby pojazd zarejestrować na tablice zabytkowe. Co warto zauważyć, to już same komentarze mają znaczny wpływ na atrakcyjność danej marki i modelu oraz jego wartość rynkową. Firmy sprzedające czy prowadzące renowację pojazdów zwracają uwagę na to, że kryteria mogą znacznie wstrzymać rozwój klasycznej motoryzacji w Polsce, a ma to też realny wpływ na ceny tych pojazdów. Konserwatorzy są często postrzegani jako osoby, które muszą zachować równowagę między ochroną zabytków a nowymi trendami w branży. Ich decyzje mają bezpośredni wpływ na ich los, a tym samym na dostęp na całym rynku pojazdów klasycznych. Zastosowanie ujednolicenia kryteriów ułatwiłoby właścicielom poruszanie się w gąszczu przepisów i ograniczyłoby frustrację wynikającą z niejednolitości i interpretacji prawa. Nam wszystkim zależy na zachowaniu cennych pojazdów, a przecież dla każdego jego zabytkowy pojazd jest jedyny, wyjątkowy i ma dużą wartość sentymentalną oraz ma szczególne znaczenie dla historii techniki motoryzacji. Te auta dla nas wszystkich żyją. To spory kawałek rozwoju naszych czasów. Czy są jakiekolwiek kryteria, które są w stanie odebrać nam fakt posiadania pojazdu zabytkowego? Napiszcie proszę w komentarzach o Waszych propozycjach jednego przepisu odnośnie kryteriów dla pojazdów zabytkowych. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.